zobaczcie, dzisiaj jest lepsza pogoda i ten widok też już zupełnie inaczej wygląda. Nawet to pranie lepiej wygląda, bo piasek się robi trochę bardziej biały, jasny przynajmniej. Jak jest mokry, to taki brązowy. No, a teraz to widoczek mamy naprawdę spoko. Z pokoju za 500 peso dla 2 osób z klimatyzacją przy samej plaży. Nie ma co narzekać, po prostu jest pięknie. A tam jest takie molo fajne, na które nie da się wejść, bo jest naprawiane. Próbowaliśmy, znaczy naprawiane jest zakaz wjazdu. To jest wyjście od nas z domu. Idziemy tutaj przez plażę, musimy przejść. Idziemy na boisko do kosza. Dziewczynka podchodzi i mówi hi bro. Czyli jestem jej bro. Ona ma z 5 lat. Hi bro. Hi bro. Hi Steve. Hi bro. Hi bro. Bye. Także musimy przejść przez tą plażę. Śmieci z plaży zgrabiają i zbierają, także jest gitara. Tutaj są 2 przejścia do naszego domu. To jest jedno z nich. Czasami przechodzimy i czasami idziemy takim innym tam labiryntami tymi, które pokazywałem wam w ostatnim odcinku. Szliśmy do fryzjera, bo w kosza się nie dało pograć. No ale jest zamknięte. Zastawione taburety. Jest na barcie. Chodzę do fryzjera, wyściągam klapki, żeby było grzecznie i sympatycznie. Mimo pani mówi, że można ubrać w słońcu, to jest około 40 stopni. Malutki update sytuacyjny jest taki, że jedziemy do Marawi, ale za 2 dni musimy tutaj jeszcze zostać 2 dni, bo jutro odbieramy samochód. No i prześpimy się jeszcze, bo samochód będzie zrobiony po południu lub wieczorem. Prześpimy się tutaj jeszcze i rano pojutrze jedziemy do Marawi i tam spotkamy się z tym człowiekiem, który będzie nam tam zapewniał bezpieczeństwo. On musiał tam pojechać, bo należy do misji humanitarnej organizowanej przez Unię Europejską. Pomoc dzieciom, czyli ofiarom tej wojny. No i mają tam swoje spotkania. Myśleliśmy, że nagramy to, że będziemy tam razem, ale powiedział dzisiaj rano, że zmienili mu datę i musiał jechać. Także tyle. Przyjechaliśmy odebrać auto, słuchajcie. Zaraz wam powiem historię ciekawą, ale teraz odbierzemy auto. Póki co widzimy, że jest naprawdę dobrze zrobione. Okej. Okazuje się, że z opony schodziło powietrze i zmienili oponę. Opona w ogóle, którą wymieniłem u wulkanizatora i wulkanizator mi wcisnął zużytą oponę, bo powiedział, że moja opona jest zepsuta. Wcisnął mi jeszcze gorszą oponę, powiedział, że z tamtej się nie naprawić. Zapłaciłem mu za nią 1000 peso, w ogóle wałek teraz podejrzewam. No i właśnie ta opona teraz znowu na... Yeah. For balance, 4,500. Okay. Yeah, so I have to give you 4.5. 4. This is 4. Yes, sir. And you know. Yeah, yes, sir. Gościu podchodzi i mówi very big hole, very big hole. Ja się pytam, cannot fix? Can fix, can fix. Okej, no to fix. Okej, okazuje się, że ta opona, którą tamten gościu mi wcisnął za 1000, jest z dupy. No i próbujemy znaleźć jakąś... No. 65. 651. You have? Hi guys. Wilson, apa Wilson nanti? Wilson apa? Wilson. Ada katulog brano. This one, the same branch. Apa? Oh, kani. Yes, sir. Bridgestone. Yeah. And how much this one? 2.5? Oh, same price. Okej. Opona zakupiona. Co zapłacić? 2.5. Zmienimy, zaraz będzie nowa. Zaraz będzie zmieniona. Szybko działają chłopaki, bardzo dobry warsztat.
Very good service. Okay, thank you. Okej, wszystko idzie jak po maśle. Fura zrobiona, opona wymieniona. Tutaj nas nie oszukali, oszukali mnie w Tagbilaran. Gościu po prostu takiego wała że masakra, nie? I to jeszcze jego patent polegał na tym, oni tam sprzedawali w sklepie obok. Welcome to my vlog, welcome to my vlog. Sprzedawali oryginalne opony Goodyeara za 16 000 za sztukę, a on mówi, możesz kupić tam za 16, albo u mnie za 1000, za 1500. No to zbiłem do 1000, widząc, że ta opona jest do dupy całkowicie, ale on powiedział, że moja jest zepsuta i trzeba wymienić. No i jego też trzeba było wymienić po praktycznie 2 tygodniach. Takie życie. Tak czy siak, wszystko idzie jak po maśle. Jedziemy jutro do Marawi, a teraz idziemy na kokosy i zaraz coś zjemy na markecie. Zapomniałem powiedzieć wam o tym, że pojechaliśmy do drugiego warsztatu po tym, jak ten gościu dał nam cenę. Tutaj zapłaciliśmy 8000 z wymianą żarówki, tak? Było 7,5 wycenione, ale zapłaciliśmy 8, bo jeszcze wymienił żarówkę. No ale pojechaliśmy jeszcze, jak nie wiedzieliśmy, że będziemy tam robić, tylko się zapytaliśmy o cenę. Pojechaliśmy do drugiego warsztatu i tam pani nam w ogóle wydrukowała, tam siedziała, pisała 10 minut, wydrukowała nam taki papier. No i daje nam ten papier i na tym papierze 65 koła za tą samą usługę, dokładnie wszystko tą samą, bez wymiany żarówki. 65, a u tamtego typa 7,5. Po prostu trzeba zawsze się konsultować u 2 lekarzy. Chłopaki grają w kosza. Zobaczcie, jakie mają fajne boisko do kosza. Siatka by się przydała, ale da radę bez. Najważniejsze, że beton wylany, jest gitara. Da się grać dużo lepiej niż na moim podwórku, jak ja byłem dzieckiem. Praca w re. Zobaczcie. A tam gościu operuje też dźwigiem. No i dom się buduje. Szybka akcja, czyli wylewają tam podłogę. Patrzcie, jak oni twarze zasłaniają. Nie wiem, czy to przed słońcem, czy od czego, ale właśnie mega twarze zasłaniają tutaj często takimi pustami, szmatami jakimiś. Zupa z tłuszczu świńskiego. W Polsce coś takiego by raczej nie przeszło. Tutaj tłuszcz jest bardzo popularny i je się go normalnie. Dosyć sporo garów do wyboru tu mają, ale szczerze mówiąc to ciężko jest znaleźć coś dobrego. Guapa. But it's a video! Welcome in the vlog! When I wake up early in the morning, and when I come home at night. Chcę wam pokazać, jak się dochodzi do naszego hotelu na samej plaży i jak się wychodzi właśnie przez te mury i zaczyna się pojawiać widok. O, proszę bardzo. Kto by się tego spodziewał, tak? Przy takich murach, a tutaj już jest plażyna. Tutaj od nas widok widzieliście, ale jutro lecimy do Marawi, więc ostatnie strzały trzeba porobić. Mega zadowoleni jesteśmy z tej miejscówy, naprawdę, no po prostu z takim widokiem, z takim balkonem tutaj jak jest, za 500 peso, fakt nie ma luksusu, jest derko. Ever since you left, there's been nothing but a cloud in the sky. It's been no day, it's only night. Yeah, Powychodziły dzieci na podwórko, a że podwórko akurat jest na plaży, bo jest odpływ, no to dlaczego by nie? W sobotę trzeba się zrelaksować na podwórku.
Nie było tutaj jeszcze tyle ludzi, ale pewnie dlatego właśnie, że weekend się zaczął, że sobota, no to powychodzili. Klaro kayo, Comprino. Oh, klaro kayo. Okay, Kevin. Patrzcie na to. To jest dom, w którym nie wiem, czy kolacja się smaży, czy co. Są zamknięte drzwi, no widzicie jaki to dom, ale dom. Kolacja się chyba gotuje, podejrzewam. Ale z każdej szczeliny wylatuje dym. Jesteśmy w drodze do Marawi. Przed chwilą spotkaliśmy obcokrajowca, w sensie białego człowieka, który mieszka na obrzeżach Marawi. On mi powiedział w ogóle, że mogą nas tam nie wpuścić, że są checkpointy z żołnierzami i mogą nas nie wpuścić, no ale tak czy siak jedziemy, mamy nadzieję, że uda nam się to ponagrywać i powiedział, że cały czas jest tam harmider, w sensie takim, że bardzo mało jest zrobione i bardzo dużo jest rozwalone. Także no, jesteśmy coraz bliżej, coraz większa ekscytacja. Dalszy raport będzie już stamtąd. None of my cash can flow, none of my cars are gold. Digital dash on hold. None of my cash can flow, none of my cars are gold. Digital dash on gold. Cash digital, the dash digital. Go, go, go. Digital. Maybe like 100 meters and we take a right. So we just here, you know, behind the corner. Stepping like Marty McFly, stepping I feel like the guy. I got them looking like why. Wjeżdżamy do strefy Ground Zero, czyli tutaj, gdzie były walki. I stand on 10, you on 10. I don't have friends of a friend, only the fan of the kin. Only my wife and my kids, that's all I needed to win. Now I only trust my true friends. Had to cut off my loose ends. You know I win if you win. You know you win if I win. I swipe that cash, don't fold. I swipe my bank on gold. Don't think that I've been dumb. I spend like I've been broke. None of my cash can fold. So how are you, Brian? I am so shy. I'm not yet ready. It's okay. What are you supposed to say? I'm okay and welcome to Marawi, Sir Damian. Damian, not sir. Yeah, It's okay. cheese in Polish, yeah? No worries. All gonna be good, yeah? Yes. Where is the tour guide, the girl that you said gonna be with us? I think she's not going to. She's not going? Yes, it's because here at office. Okay. Yes. So we can go first to our beneficiary schools. Okay. So you can interview the teacher and at the same time is the student who are affected of SAGE. Yeah, so should we go there right now? Yes. Okay, let's go. You've done it perfectly. High five. Thank you. Don't be shy, camera likes. The cash is digital, the dash is digital. Run it up, digital. Living my truth, no tricks. I'm just trying to feed my kids. I'm just trying to keep my way. I'm just trying to live my life while we get rich. My biz, money gon' come, some go. Man, if you know, you know. I've been through highs and lows. Here for the ride, I go. Slide and roll. Up and down, but I get up. The numbers crunching, no sit-ups. I grew up and got dripped up. Purple label, my get up. That's 101, not a one and done. Month to month, and there's more to come. I told Cushy, let's run it up. Now it's millions on millions. None of my cash can fold, none of my cars are gold. Digital dash on hold. None of my cash can fold, none of my cars are gold. Digital dash on gold. Cash digital. The dash digital. Go. Digital. The cash digital. The dash
digital, 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 digital. Kończymy ten odcinek, bo już jest 15 minut, a nie chcę robić godzinnego lub 40-minutowego odcinka, bo za długi moim zdaniem. No i tam jest jeszcze kilka historii do opowiedzenia. Od uchodźców, od nauczycielki i od studentki, która mówi, że do tej pory ma traumę i po prostu wybuchy bomb, te bombardowania, które tam były i ta cała afera, strzelanina i tak dalej, te walki trwały przez kilka miesięcy. Do tej pory ma z tym traumę i do tej pory powiedziała, że wielu znajomych, też studentów, rodzina i tak dalej, żyją w takim trochę strachu, że gdzieś w podświadomości jest coś takiego, że nigdy nie wiedzą, czy coś takiego się wydarzy, ale okej, usłyszymy to z ust tych osób. Była też fajna rozmowa z kobietą, która była dosyć zamożną osobą, mieszkała tam w Ground Zero, bo tam dosyć bogaci ludzie mieszkali. No i tam w związku z tym, że wszystko zostało zniszczone, oni musieli się gdzieś tam osiedlić i żyją teraz właśnie w tych shelterach. Po polsku to się mówi taki obóz przetrwania dla uciekinierów. I ta kobieta właśnie opowiadała też swoją historię, jak jej życie się zmieniło, co teraz się dzieje w jej życiu, jakie ma plany i marzenia. Także to będzie fajne na pewno. My jesteśmy teraz w Davao już, wyjeżdżamy teraz w Davao, wyjeżdżamy w stronę 7 wodospadów, nad którymi leci się ziplinem i wam to pokażemy. No i w sumie lecimy.